Ostatnimi czasy postanowiłem zaprojektować sobie system do nawadniania kwiatów na balkonie, w związku z czym potrzebna mi była jakaś pompa, która bardzo precyzyjnie jest w stanie dozować ciecz, wodę. Najlepszym wyborem do tego celu zdaje się być pompa perystaltyczna, no i chciałem zakupić taką pompę, ale okazuje się, że ceny gotowych rozwiązań są delikatnie rzecz biorąc kosmiczne, w związku z czym byłoby to strzelanie z armaty do muchy. Tak więc postanowiłem, że zaprojektuję swoją własną pompę i przy użyciu druku 3D wykonam ją. To, co widzicie teraz na ekranie, to jest pompa systemu ABS z Forda Scorpio. Ta pompa jest napędzana silnikiem elektrycznym i taki silnik właśnie posiadałem gdzieś w swoich zasobach. W związku z czym cały projekt będzie, można powiedzieć, w cenie filamentu i kilku łożysk, ponieważ napęd elektryczny do pompy już mamy. W pierwszej kolejności zaprojektowałem taki dystans, który będzie osadzony na silniku i umożliwi zamontowanie całego korpusu pompy na nim. Następnie powstał korpus pompy. Jak widzicie, tutaj ma takie wyoblone powierzchnie, ponieważ tymi dwoma otworami tutaj z przodu będzie wchodził silikonowy wężyk o średnicy zewnętrznej 10 mm i wewnętrznej 8 mm. I te krawędzie tutaj muszą być w miarę łagodne, żeby go po prostu nie uszkodzić. Po wężyku będzie się toczyło kilka łożysk kulkowych, które uciskając go będą powodowały przepływ cieczy w jednym lub w drugim kierunku, w zależności od tego, w którą stronę będzie się obracał silnik. Do pompy zaprojektowałem też pokrywę, która w górnej części ma otwory, przez które będziemy mogli robić sobie tutaj inspekcję czy wężyka, czy elementów innych, które tam we wnętrzu będą się poruszały, i będzie zapewniała w tym otworze łożyskowanie. Jak to wszystko wygląda w przekroju, możecie zobaczyć tutaj. Tak. Widzimy, że na tej powierzchni będzie opierał się wężyk. Tu mamy wyoblone powierzchnie, dzięki którym wężyk nie będzie uszkodzony żadnymi ostrymi krawędziami. No i wewnątrz tej pompy znajdzie się również rotor, który będzie osadzony na wirniku. Ja może wyłączę tutaj widok pokrywy i wyłączę widok przekroju. I teraz z góry sobie zobaczymy, jak to wygląda. W tych trzech otworach zostaną osadzone osie wykonane ze śrub 4 mm M4. Na tych osiach zostaną osadzone 3 pary łożysk kulkowych, które to obracając się po obwodzie będą dociskały wężyk do ścianek i tym sposobem z jednej strony będą przepompowywały ciecz na drugą stronę. Oczywiście na dole w rotorze zaprojektowałem gniazda na nakrętki w taki sposób, by nie mogły się one odkręcać. A oprócz tego, że nakrętki będą unieruchomione przez konstrukcję samego rotora, to zostaną one jeszcze w finalnej wersji pompy zablokowane po prostu klejem do gwintów. Jak widać, tutaj w osi mamy taki otwór, który jest, nie jest okrągły, ale ma spłaszczone dwie powierzchnie. Jest on wykonany w taki sposób, ponieważ tak jest zakończony wał silnika, który posiadam. No i to będzie zapewniało, że tam się nic nie będzie ślizgać. Teraz oczywiście możecie zapytać, jak to będzie ułożyskowane tutaj. No, w bardzo prosty sposób. W ten otwór w wirniku zostanie włożona metalowa oś, która zostanie tam sklejona i przejdzie do góry przez ten duży otwór, w którym zostanie umieszczone łożysko. Na tej osi dwoma nakrętkami łożysko zostanie zablokowane. Dlaczego tak, a nie inaczej? Dlatego, że chcę, żeby oś wystawała z pompy. A to dlatego, że na tej osi być może w przyszłości będę chciał osadzić tarczę encodera, która pozwoli mi kontrolować jego obroty. Dodatkowo na tej powierzchni tutaj, wokół łożyska, zostanie naklejony pierścień, wydrukowany również z PL-a,
który zablokuje wysuwanie się wirnika na zewnątrz pompy. Także tak wygląda całość, a teraz sobie zobaczymy już na filmie, w jaki sposób wygląda gotowa, wykonana i działająca pompa. No a później podłączymy ją i zmierzymy jej rzeczywistą wydajność. No i tutaj już widzimy gotową pompę umieszczoną na silniku. Jak popatrzymy sobie tutaj do tych otworów inspekcyjnych, widać osadzone łożyska na tych 3 wałkach, które tutaj poruszają się nam po tym wężyku. No i taka ciekawostka, wężyk, bo on musi być taki bardzo miękki, elastyczny, delikatny. Wężyk to jest wężyk z destylatora do bimbru. Można je kupić za śmieszne pieniądze, bo to jest raptem kilka złotych, chyba 4 czy 5 zł za metr. W naszym wypadku to jest wężyk, który ma wewnętrznej średnicy 8 mm, a średnicy zewnętrznej 10 mm. Śruba, o której mówiłem, być może w przyszłości posłuży za mocowanie tarczy encodera, o ile w ogóle będzie taka konieczność. No a teraz przejdźmy sobie do praktycznych testów i pomiaru wydajności tej pompy. Aby zmierzyć wydajność naszej pompy, musimy uruchomić ją na określony czas, dokładnie znany czas, a następnie zmierzyć, ile w tym czasie przepompowała wody i na podstawie tych 2 danych będziemy w stanie obliczyć, jaka jest jej wydajność minutowa lub godzinowa. W naszym wypadku interesowała nas będzie wydajność minutowa. Tak więc zobaczmy. W pierwszej kolejności ważymy naczynie i zerujemy wagę. Następnie wąż wylotowy pompy umieszczamy w tym naczyniu. I chwilę później uruchamiamy pompę na dokładnie 5 sekund. Zbudowałem w tym celu bardzo prosty układ oparty o Arduino Nano. Po przepompowaniu płynu ważymy naczynie i ilość gramów wskazuje nam ilość mililitrów, które w ciągu 5 sekund zostały przepompowane przez naszą pompę. Takie doświadczenie powtórzyłem jeszcze 3 razy, za każdym razem uzyskując bardzo zbliżony wynik, bo były to wyniki od 265 do 268 gramów. Teraz zróbmy sobie troszeczkę bardzo prostej matematyki, a mianowicie policzymy, jaka jest objętość minutowa i objętość godzinowa, w zasadzie wydajność minutowa i wydajność godzinowa naszej pompy. Czyli 267 ml najpierw pomnożymy przez 12, ponieważ tyle jest 5-sekundowych okresów w minucie i to nam da wydajność minutową, a następnie wydajność minutową pomnożymy przez 60, no bo tyle mamy minut w godzinie i uzyskamy wydajność godzinową. No i to by było wszystko na ten moment. Jeśli chcecie uczestniczyć dalej, obserwować dalej proces tworzenia automatyzacji na balkon, to zapraszam do kolejnych odcinków. Do usłyszenia, do zobaczenia.